Oto iPhone 14 Pro. Co jeszcze oprócz tych dziwnych dziurek u góry zamiast notcha wniesie najnowsza generacja iPhone'ów? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Ja jestem Szakal i zapraszam serdecznie do oglądania. Ale zanim przejdziemy do tego nowego wyglądu i nie tylko wyglądu iPhone'a z serii 14, to zachęcam Was serdecznie do subskrypcji kanału Technostrefa, abyście nie przegapili najnowszych nadchodzących odcinków, w tym m.in. testu nowych iPhone'ów. Słuchajcie, na samym początku chciałbym, żebyśmy uczcili minutą ciszy śmierć modeli Mini, ponieważ Mini już nie będzie. Jest mi smutno. Niestety już nie będzie Mini. Przepraszam. Zabierz tego Mini. Dobrze, słuchajcie, otrzyjmy te łzy. Nie będzie Mini, ale będzie duży iPhone, czyli po prostu iPhone 14, który tak naprawdę będzie iPhone'em 13, ale będzie w cenie najprawdopodobniej, nie mówię na 100%, ale najprawdopodobniej w cenie 12 Mini, więc brawa! Apple w końcu zrobiło stosunkowo tani telefon, który będzie pełnoprawnym telefonem. Chociaż Mini też był pełnoprawnym telefonem, ale jednak dużo osób narzekało, że jednak miało za mały ekran. Apple stwierdziło, że wyniki sprzedaży nie są zbyt zadowalające dla nich, no więc Mini będzie wykasowany. Ale spokojnie jeszcze przynajmniej przez rok, 2 lata będziecie mogli iPhony Mini, zarówno 12 Mini, jak i 13 Mini kupić na stronie Apple'a, nawet Apple'a, ale także oczywiście u innych partnerów i to w całkiem atrakcyjnych cenach. Wiem, że co roku dużo ludzi, w tym ja, mówimy, że przecież nie ma aż tylu tych różnic pomiędzy poprzednią generacją iPhone'a, a tą nadchodzącą najnowszą generacją iPhone'a, ale uwaga, w roku 2022 nie będzie ich w ogóle, znaczy będzie ich jeszcze mniej, będzie na minusie będą zmiany. A to dlaczego? Dlatego, że podstawowa seria iPhone'ów 14 będzie miała, uwaga, pierwszy raz chyba w historii Apple'a zeszłoroczny procesor. Dokładnie tak, nie przesłyszeliście się, iPhone 14 to tak naprawdę będzie po prostu iPhone 13 z jedynymi dodatkami takimi jak być może powiększona ilość pamięci RAM, być może minimalnie większa bateria i być może inna paleta kolorystyczna. Wszystko inne, ekrany, aparaty i funkcjonalności będą dokładnie takie same. Plusem jednak najprawdopodobniej będzie to, że ta podstawowa 14 z tym dużym ekranem 6,1 cala będzie najprawdopodobniej kosztować 3599 zł, czyli dokładnie tyle, ile aktualnie kosztuje iPhone 13 mini. Więc jeżeli teraz, w tym momencie chcielibyście kupić iPhone'a i zastanawiacie się nad 13 zwykłą albo nad 13 mini, to powstrzymajcie się do września, czyli do premiery serii 14, no bo wtedy ceny będą ścięte. Mianowicie te droższe podstawowe iPhony, czyli kosztujące aktualnie 4199 zł, będą przecenione o 600 zł, czyli będą kosztować 3599 zł. Natomiast te wersje tańsze, czyli aktualnie mini, będą przecenione o 450 zł, czyli będą kosztować 3149 zł. No właśnie, mówiliśmy, że czeka pogrzeb iPhone'a 12 mini, znaczy 13 mini, to jest akurat 12 mini i to jest prawda. Natomiast co będzie zamiast tego mini? Czy nie będzie w ogóle? Ano będzie model 14 Max albo 14 Plus, bo jeszcze nie wiemy, jaka to będzie faktycznie nazwa. I ten model po prostu będzie większym iPhone'em podstawowym z dużym ekranem, z dokładnie taką samą przekątną jak w przypadku modelu Pro Max, czyli 6,7 cala. Natomiast ekrany będą dokładnie takie same, czyli nie będą miały 120 Hz i nie będą miały tej adaptacyjnej częstotliwości odświeżania. Nieważne, po prostu będzie duży ekran i tyle. No dobrze, no to wiecie już, że nie warto było robić nic, jeżeli chodzi o iPhone 14, bo naprawdę będą nie różnić się niczym, a w zasadzie będą się różnić na minus, bo będą miały zeszłoroczny procesor, ale być może więcej RAM-u, no więc dobra, coś tam wniosą, ale generalnie niewiele. Więc teraz możemy przejść do tego modelu, czyli iPhone'a 14 Pro. No i jak widzicie, pierwszą podstawową zmianą widoczną od razu to jest to, czyli tak naprawdę dziurki zamiast notcha, które i tak będą zajmować tyle samo mniej więcej miejsca co notch, ten już pomniejszony w zeszłym roku. I jest to, jak widzicie, literka I. I teraz pan montażysta, proszę tutaj dopisze obok iPhone'a phone. I widzicie, jest iPhone. To nie jest jedyna zmiana, bo w końcu po 5 latach Apple zdecyduje się, a w zasadzie ich dostawca ekranu, czyli najprawdopodobniej Samsung, znaczy jakby to wszystko jest ze sobą powiązane, po prostu dzięki temu w iPhone'ie będą nieco cieńsze ramki. Tak cienkie jak w tym modelu, czyli w
Samsungu Galaxy S22. Tak, więc w iPhone'ie 14 Pro będą ramki takiej grubości jak mniej więcej w Galaxy S22, więc to jest kolejna zmiana wizualna. Druga zmiana wizualna, a w zasadzie trzecia, to wyspa aparatów, która będzie jeszcze większa, a ta wyspa aparatów łączy się mianowicie z faktem, że będą nowe aparaty. Tak, będą nowe aparaty, mianowicie tylny aparat główny nie będzie już miał matrycy 12-megapikselowej, która ciągnie się za Applem aż od modelu iPhone 6s, czyli od 2014 roku. Pomyślcie, to już prawie 10 lat. No, więc teraz główny aparat będzie miał matrycę o rozdzielczości 48 megapikseli, ale spokojnie, fotki wynikowe i tak będą miały 12 megapikseli, bo tam najprawdopodobniej będzie następowało zmniejszenie tych fotografii. Pierwsze, żeby była lepsza jakość, więcej szczegółów, ale po drugie, żeby tym telefonem można było w końcu nagrywać 8K. Nie wiem po co, bo nikt nie nagrywał 8K, jest to kompletnie bezużyteczne, ale fajnie będzie to brzmieć, kiedy jeden z pracowników Apple powie to na prezentacji. iPhone potrafi nagrywać w 8K. Szkoda, że telefony nagrywające w 8K są na rynku już od dobrych kilku lat. No cóż, iPhone zawsze lubi szukać innowacji tam, gdzie ich nie ma. Aktualizacji ma doczekać się także aparat do selfie. Co prawda dalej będzie miał 12 megapikseli, ale optyka będzie nieco lepsza, bo w tym przypadku będzie to obiektyw o przysłonie f1.9. Niestety czego znowu się dalej nie doczekamy, to Touch ID. Nie będzie powrotu Touch ID ani pod ekranem, ani nigdzie indziej. Nie będzie po prostu i trzeba się z tym przyzwyczaić. Natomiast iPhone cały czas będzie miał Lightninga. Prawdopodobnie to ostatni iPhone z Lightningiem, albo przedostatni. Więc no, także spieszmy się kochać Lightninga, bo szybko odchodzi, znaczy odejdzie niedługo. No i w iPhone'ach 14 Pro i 14 Pro Max pozostaną rozmiary ekranów takie jak już mieliśmy, bryła ścięta, wszystko będzie wyglądać tak samo, ale ekrany same w sobie będą nowe. Będą to ekrany prawdopodobnie Samsunga wykonane w technologii LTPO 2.0, czyli dokładnie taki sam ekran jak był zastosowany w Galaxy S22 Ultra, a zatem o odświeżaniu 120 Hz, ale z częstotliwością odświeżania adaptacyjną co 1 Hz. Będzie się dostosowywać ta, oczywiście w zależności od tego, jak Apple sobie będzie życzyło, bo ono oczywiście lepiej wie od własnych użytkowników, kiedy jakie częstotliwości odświeżania potrzebują, więc w zależności od tego, co będziecie na telefonie robić, na przykład będziecie wyświetlać statyczne zdjęcie, czy tam jakiś tekst, to będzie 1 Hz odświeżanie, natomiast jeżeli będziecie grać w grę, to będzie 120 Hz. Mniej więcej tak to działa. Oczywiście nowy iOS 16, o którym nagrywaliśmy już shortsa na naszym kanale, więc być może widzieliście, będzie przynosił w sumie niezbyt dużo zmian, ale będą zmiany wizualne, szczególnie jeżeli chodzi o ekran blokady. Moim zdaniem ten nowy ekran blokady jest paskudny, ale będzie on przynosił tylko na iPhony Pro, na te zwykłe nie, nową funkcjonalność, znaczy nową, znowu taką, która na Androidzie jest już od dawien dawna, czyli Always On Display. A zatem te widgety, które umieścimy na ekranie blokady, ale jak i również godzina i data, będą mogły się wyświetlać non-stop na ekranie. W końcu się tej funkcji doczekamy i będzie po prostu tak zwany właśnie Always On Display na iPhone 14 Pro i 14 Pro Max. No i iPhone 14 Pro przynajmniej nie będzie miał slotu na karty SIM, ale spokojnie, na szczęście tylko na razie na rynku amerykańskim. Ale europejski też to pewnie prędzej czy później czeka. Jeżeli chodzi o ceny, no to spodziewamy się cen dokładnie takich samych jak w zeszłym roku, a zatem cena startowa za 14 Pro to będzie 5199 zł, a za 14 zwykłą, no właśnie, tutaj będzie inna, bo nie będzie modelu mini, a więc spodziewamy się, że 14 zwykła będzie w naprawdę atrakcyjnej cenie, czyli 3599 zł, natomiast 14 Max albo 14 Plus będzie kosztować 4199 zł. No i iPhone 14 Pro standardowo będzie zaczynać się od 5699 zł, niebagatelna kwota, ale Samsung czy Sony również na te schody się wspięły i też są strasznie drogie. No cóż, takich czasów dożyliśmy. A jeżeli zastanawiacie się, dlaczego te iPhony zwykłe 14 będą miały zeszłoroczny procesor, no to wynika to z całego kryzysu ogólnoświatowego związanego już z 50 rzeczami różnymi, które się dzieją jednocześnie aktualnie, ale kryzys półprzewodników, dostępności generalnie podzespołów elektronicznych i surowców do wytwarzania tej elektroniki, czyli właśnie półprzewodnika, jakim jest na przykład krzem. No i to wszystko doprowadziło do tego, że po prostu fabryki nie są w stanie się wyrobić z takimi zamówieniami jednakowych elementów, jakich są procesory dla smartfonów Apple'a, czyli dla iPhone'ów, no i w związku z tym nie będzie nowych procesorów, więc będzie albo dokładnie ten sam co w zeszłym roku, albo jakaś tam lekko odświeżona wersja, tak jak mówiłem, na przykład z większą liczbą pamięci RAM. Także to jest taka mniej więcej ciekawostka, jeżeli o to chodzi, skąd ten zeszłoroczny procesor w podstawowych iPhone'ach.
I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym nowym wyglądzie i o tym, co ma oferować iPhone 14 Pro i 14 zwykły. Moim zdaniem największym plusem z tego wszystkiego, pomimo że płaczę, że jest mi smutno, że iPhone'ów mini już nie będzie, to plusem jest to, o ile oczywiście moja teoria się sprawdzi, że podstawowy iPhone 14 będzie kosztować tyle, co teraz mini. To by było naprawdę super i to by oznaczało, że iPhone zejdzie jeszcze półkę niżej, jeżeli chodzi o rywalizację, czy może nie półkę, ale półki niżej, jeżeli chodzi o rywalizację z androidowcami. I druga sprawa jest taka, że w tym momencie iPhone 12 najprawdopodobniej wyprze ze sprzedaży iPhone'a 11, który aktualnie kosztuje 2600 zł, czyli naprawdę niewiele jak na iPhone'a, a już będziemy mieli iPhone'a 12 z ekranem OLED, z bardzo dobrym aparatem, który będzie w cenie mniej więcej Realme GT, Realme z serii GT, czyli średniopółkowego Androida będzie rywalizować, średniopółkowy Android będzie rywalizować z iPhone'em i to takim pełnoprawnym, można by rzec, bo pomiędzy generacją iPhone 12 a iPhone 14 dużej różnicy tak naprawdę nie ma, więc moim zdaniem będzie to bardzo ciekawy pojedynek i bardzo ciekawa sytuacja do zaobserwowania na rynku, jak te ceny będą się plasować, czy Realme w tym momencie, czy inni producenci takich smartfonów, które są bardziej dostępne, powiedzmy, nie są to flagowe androidowce, no to czy oni jeszcze z tą ceną zejdą poniżej 2000, czy będą tutaj starać się konkurować? No i jeżeli będą się starać konkurować, no to wtedy jak będą plasować się wyniki sprzedaży, czy iPhone czy Apple bardzo podbije wyniki sprzedaży iPhone'ów, czy też nie? No cóż, to będzie na pewno bardzo ciekawa sprawa do obserwacji w czwartym kwartale tego roku. Masakra, że już mamy połowę roku. No cóż, czas szybko mija. Trzeba zaktualizować ranking smartfonów. Co wy na to? Dajcie znać w komentarzu, ja chętnie to zrobię. Więc jeżeli ten film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie go wśród swoich znajomych, no i subskrybujcie kanał Techno Strefa po więcej ciekawych materiałów. Mówił do was Szakal, do zobaczenia, do usłyszenia już we wrześniu, znaczy wcześniej też, ale we wrześniu na premierze iPhone'ów 14. Pa, pa!